Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj film poświęcony zupełnie innym zagadnieniom, niezwiązanym z pomiarami i testowaniem radiotelefonów, co bardzo często się u mnie pojawia. Tym razem zagadnienie z dziedziny miernictwa. Będę chciał pokazać, jak z wykorzystaniem posiadanych przez siebie urządzeń, jakie funkcje te urządzenia mają. W tym wypadku będzie to widoczny tutaj oscyloskop i generator firmy Siglent. Będę chciał zmierzyć coś tak prostego jak filtr. Tutaj on jest tak już ładnie przylutowany, to zaraz się dowiecie czemu. Chodzi o pomiar filtrów pośredniej częstotliwości, których kiedyś sobie taki zapas zrobiłem, LTM 450G, głównie z myślą o odbiornikach i skanerach. Jest to, no można powiedzieć, chińska produkcja. No i tak się obawiałem, czy ich parametry będą na tyle zgodne z oczekiwaniami i z danymi katalogowymi, że do czegoś te filtry w ogóle się nadadzą, bo wiemy, jak to z różnymi częściami z rynku chińskiego jest. Jeśli chodzi o parametry katalogowe, widoczne są tutaj w nocie, jaką do tego zdobyłem. Mam filtry LTM 450 GW i tu mamy do niego parametry. Częstotliwość środkowa 450 kHz plus minus 1,5, tłumienie wtrącenia 6 dB, nierównomierność charakterystyki 2 dB, pasmo przy spadku 6 dB minimum plus minus 4,5 kHz, przy 40 dB maksymalnie plus minus 10, stop band, czyli tłumienie plus minus 100 kHz 40 dB minimum, input-output impedancja 2 kΩ. Jest oczywiście rysunek obudowy i tutaj mamy pokazane charakterystyki tych filtrów i układ pomiarowy. No oczywiście można sobie taki układ zrobić. Też parę słów od razu o tym układzie i jak takie rzeczy powinniśmy mierzyć. Przeważnie jak mamy oscyloskopy, mają wejścia wysokoohmowe, nazwijmy to, czyli o wysokiej impedancji i przeważnie jest to 1 megaohm. Oscyloskopy już z wyższej półki mają również przełącznik, gdzie można zastosować na wejściu standardowe obciążenie 50 ohm. W tym wypadku mamy generator, który też standardowo na wyjściu ma 50 ohm i oscyloskop, który ma 1 mega. Żeby pomierzyć filtr, który ma impedancję wejścia i wyjścia 2 kΩ, no musimy tutaj w układzie coś zrobić, żeby zapewnić ten parametr. Ja od razu dodaję, będę mierzył dla impedancji wejścia i wyjścia 1,5 kΩ, bo wcześniejsze filtry, które miałem, są 1,5 kg i w układach, gdzie będę stosował, są one przygotowane pod 1,5 kg. Oczywiście w teorii ta różnica tak naprawdę większego znaczenia tutaj w praktyce nie będzie miała. Co w tym momencie trzeba zrobić, żeby zapewnić taką impedancję? No proste. Jeżeli impedancja generatora wyjściowa jest 50 ohm, no to w szereg wrzucamy rezystor, tak żeby 50 ohm plus ten rezystor dało 1,5 kg. Z drugiej strony po prostu obciążamy rezystorem 1,5 kg wyjście i podłączamy woltomierz. W tym momencie ja będę podłączał oscyloskop. Dlaczego? To o tym za chwilę. No i możemy sobie tutaj, zmieniając częstotliwość generatora przy stałym napięciu, możemy mierzyć sobie napięcie na wyjściu, rozrysować to i wszystko będziemy mieli odnośnie tego filtra. Natomiast ja chcę wykorzystać funkcjonalność tego zestawu, czyli generatora i oscyloskopu. Ta funkcja jest to funkcja rysowania wykresów body'ego, tak to nazwijmy, body plot. Nie body od ciała, tylko od nazwiska człowieka, który to zastosował. W skrócie mówiąc, body plot jest to wykres, który pokazuje wzmocnienie i fazę funkcji częstotliwości, czyli podajemy na wejście częstotliwość, która się zmienia od do i na wyjściu układ mierzy nam poziom i fazę. Oczywiście musimy mieć odniesienie, jaki poziom sygnału i o jakiej fazie podajemy na wejście tego układu, żeby mieć z czym porównać to na wyjście. Ta funkcja, o której wspomniałem, jest dostępna właśnie w tym oscyloskopie w połączeniu z generatorem Siglent. Te dwa urządzenia w tym momencie są ze sobą połączone poprzez sieć internetową, ethernetową właściwie, i po włączeniu funkcji bodyplot
Przechodzimy w taki tryb i w momencie ustawienia tutaj parametrów w oscyloskopie on będzie sterował generatorem. W tej chwili mam tu ustawione właśnie już pod te filtry. Tak na szybko pokażę. Dam guzik Run i w momencie tym włączył się generator i przemiata częstotliwości na wyjściu tego generatora w zakresie takim, jaki jest podany tu. I widzicie, coś na ekranie się rysuje. Teraz nie za bardzo to widać. Ja za chwilę tutaj zupełnie to inaczej wyświetlę. Będzie to ładnie wszystko pokazane. Ale co te urządzenia potrzebują, żeby coś takiego mogło funkcjonować? No oczywiście te wyjścia generatora trzeba połączyć z wejściami oscyloskopu, no bo inaczej to nam nie zadziała. Ponieważ to, co wcześniej wspomniałem, oscyloskop ma wejścia o impedancji 1 MΩ, generator wyjścia 50, więc zastosowałem obciążenia przelotowe 50 ohm, żeby wyrównać impedancję na obydwu układach. No oczywiście, gdybyśmy podłączyli pod oscyloskop przy tej częstotliwości bez tych obciążeń, tylko bezpośrednio do oscyloskopu, też by to zadziałało. Inne byłyby oczywiście poziomy tutaj nie takie, jak je by odczytywał oscyloskop, ale by to działało. W przypadku wyższych częstotliwości, no już niedopasowanie robiłoby swoje i całość byłaby bardzo zafałszowana, jeżeli chodzi o pomiary. Układ jest podłączony i przechodzimy teraz do eksperymentów. Widzicie już tutaj na ekranie zrzut z ekranu oscyloskopu i kawałek stanowiska pomiarowego. W tej chwili pomiar jest zatrzymany. Ustawienia zakresu są dopasowane do pomiaru tego filtra, więc częstotliwość startowa 430 kHz, końcowa 470 i połączenia jest bezpośrednio generatora z oscyloskopem. No i zobaczmy, co w tej chwili, jak uruchomię, co tutaj na wykresie się pokaże. Już widać, rysują się dwie linie, czerwona i fioletowa, no i one praktycznie są na poziomie 0, czyli przesunięcia fazy nie ma i poziom odniesienia jest zerowy, czyli układ pomiarowy, no bo tutaj w tą jedną linię będziemy podłączali układ badany, układ mierzony, nie wnosi ani tłumienia, ani wzmocnienia, wszystko jest 0. Dosyć wolno to niestety idzie, tak? Dlatego ja tutaj tego nie będę w całości pokazywał. Zrobimy teraz zmianę i to, co mówiłem, co się stanie, jeżeli odrzucimy te obciążenie 50 ohmów, czyli wyjście generatora będzie podłączone, można powiedzieć, praktycznie do wejścia, którego nie obciąża. Jak myślicie, ile ten sygnał powinien się zmienić? To takie pytanie, zanim włączę. Uwaga. No i już mamy. Wszystko się zmieniło. O ile sygnał się zmienił? O 6 dB. Zrobię coś takiego, gdzie możemy oglądać te wartości w tablicy. No i widzimy, że amplituda jest 6 dB, przesunięcie fazy jest minimalne, no ale to już ze względu na niedopasowanie. Dlaczego 6 dB? Tutaj tak krótko wspomnę o tym, co jest istotne przy pomiarach czułości odbiorników i ten parametr również mamy w przyrządach pomiarowych, czyli poziom napięcia na wyjściu, czy w trybie EMF, czy w trybie PD. W skrócie mówiąc, tryb EMF oznacza, że do wyjścia generatora jest podłączone urządzenie o wysokiej impedancji. Tryb PD oznacza, że na wyjście generatora podłączony jest układ mający obciążenie standardowe 50 ohm. I tutaj to widać. W momencie, jeżeli podłączyliśmy z obciążeniem, sygnał był 0. Jeżeli teraz obciążenia nie ma, sygnał wzrósł 6 dB. Sygnał wzrósł 6 dB, czyli dwukrotnie. I z prostego rachunku można łatwo obliczyć, że w tym momencie jest 50 ohm i nie ma nic po drugiej stronie, czyli rezystancja wewnętrzna źródła, no w tej chwili impedancja jest 50 ohm. Jak z drugiej strony podłączymy 50 ohm, no to połowa mocy wydzieli się tu, połowa w drugiej części i ten sygnał spadnie po prostu
o połowę, czyli 6 dB. To tak w skrócie, bo to wymaga troszeczkę większego wyjaśnienia. Oczywiście to, co wspomniałem, te EMF i PD powoduje nam różnicę w wynikach pomiaru na przykład czułości urządzeń o 6 dB. I wszędzie jest podane, w jakim trybie należy to mierzyć. Kiedyś była większa dowolność i niektóre urządzenia katalogowo mają wyższą, drugie słabszą, niższą czułość, a często jest to efekt przyjętej innej metody pomiarowej. Ale o tym to w innym filmie, gdzie to pokażę na przykładzie radiotelefonu. Także widzicie tutaj już przy tym układzie obciążenie, żeby poziom sygnału był wyrównany, musi na tej drugiej części również istnieć 50 ohmów, czyli poprzez te obciążenie przelotowe podłączam i już w tej chwili sygnał wraca do poziomu. I przechodzę teraz do skonstruowania niejako układu pomiarowego, gdzie będę badał już bezpośrednio filtr. Żeby podłączyć filtr, no nie wykorzystamy zamkniętego przewodu BNC z dwóch stron, no musimy coś mieć, żeby gdzieś te końcówki podłączyć, prawda? To było podłączone między generatorem a oscyloskopem. No więc co najprościej? No najprościej standardowe przewody koncentryczne ze złączem BNC podpinam do generatora i do oscyloskopu. Już są podpięte i z drugiej strony zakończone są końcóweczkami haczykowymi. No i teraz ktoś może powiedzieć, no jak to się będzie miało do pomiaru, przecież to wysokie częstotliwości i tak dalej, wpłyną tutaj na pomiar, będzie niedokładny. No oczywiście, no mają jakieś znaczenie, no ale to możemy sobie sprawdzić jakie. Pamiętajmy, to jest częstotliwość 450 kHz, więc praktycznie żadna. Spiąłem po prostu na krótko te dwa zestawy haczyków, no i pójdziemy do oscyloskopu, uruchomimy pomiar i zobaczymy, co nam pokaże. No i co nam pokazuje? No praktycznie można powiedzieć 0. Minus 32 mili, 1 stopień. Jest niejako przesunięcie fazowe się zrobiło. No nie dziwne, że jakieś powstało na takim układzie, ale ono akurat przy tym pomiarze aż tak znaczące nie jest. Natomiast sam poziom tłumienia 0,03, a nawet mniej, zależy tam w którym miejscu to się pokaże. No, jest to pomijalna, można powiedzieć, tutaj różnica, jeśli chodzi o te pomiary. Ale mamy jeszcze drugi problem. No bo żeby teraz pomierzyć, to pamiętamy, mamy 50 ohmów, a filtr ma impedancję wejścia-wyjścia 2 kΩ. Ja założyłem do pomiarów tutaj 1,5 kg. Tak jak podałem przy generatorze, po prostu szeregowo włączamy rezystor. No i w tym momencie, jeżeli zrobiliśmy obciążenie z drugiej strony na oscyloskopie, no robimy to samo. Czyli mamy dwa rezystory na wejściu i na wyjściu. No i wszystko ładnie, pięknie. Ale jeżeli teraz zmierzymy poprzez te rezystory, no one nam tu wniosą do układu jakieś tłumienie. No więc ta linia odniesienia 0 to będzie kompletnie nieadekwatna do rzeczywistości. To co ja zrobiłem? Tutaj nie ma kompensacji. Można to zrobić inaczej, można zmienić poziom sygnału odniesienia, kombinować i tak dalej, ale to jest najprostsza metoda, nie trzeba nic ustawiać, nic cudować przy takich przyrządach dosyć prostych, no to nie są przyrządy tutaj mocno zaawansowane. Taka metoda bez problemu się sprawdzi, czyli po prostu masa zwarta, tu sobie zawijam tak najprościej, żeby sygnał przeszedł przez obydwa rezystory, no i po prostu robimy pomiar dla tego rezystora. Właściwie dwóch, które są podłączone. No i patrzymy, co nam tutaj pokazuje. Ja sobie wezmę kartkę, żeby zapisać, co nam pokazało. Tłumienie 29,7 dB. Czyli o tyle spada sygnał, jeżeli chodzi o wprowadzoną impedancję, w tym wypadku rezystancję do obwodu. No dobrze, czyli co? Czyli teraz bierzemy się za pomiar. Bierzemy się za pomiar filtra. Rozpiąłem to, czyli układ już jest podłączony poprzez filtr. No i w tej chwili
jesteśmy tutaj już podpięci, no to co? Ruszamy. No i wykres nam się pokazał, no od razu widać, że coś jest nie tak. Oczywiście, tak jakby częstotliwość tutaj 450 się zgadzała, no bo pokazało nam się tutaj na tej częstotliwości, prawda, tylko mamy górkę. Tutaj tłumienie, tak, ale jest minus 28, no tu jakiś następny, tu jakiś, no nie jest to ten wykres taki, jak chcieliśmy. No ale dlaczego? No spójrzmy na układ. To jest masa, to jest filtr. No więc, a to są końcówki do podłączenia do masy. Po prostu nie był podłączony filtr tak jak trzeba. Zapomniałem od razu podłączyć po sprawdzaniu tłumienia samych rezystorów. Zapomniałem podłączyć filtr do układu. No więc cóż, no robimy jeszcze raz. Filtr już jest podłączony i ponawiamy pomiar charakterystyki. Pomiar, jak widać, się już dokonał, no i tutaj już wygląda to dużo lepiej. Widzimy charakterystyczne punkty. No i co można powiedzieć? No przejrzymy sobie tabelę z pomiarami. 450 kHz, 31,5 dB. Pamiętamy, że pomiar tłumienia toru bez filtra wyniósł 29,7 dB, czyli załóżmy 30. No i w tym wypadku mamy 31,5, czyli wychodziłoby, że tłumienie przy częstotliwości środkowej jest 1,5 dB. Przejdźmy sobie tutaj troszkę dalej. No, bardzo ładnie tu się to zachowuje. Teraz jesteśmy już 4 kg poza. Zróbmy, żeby było 6 dB, czyli 36, jest 36 przy 6,8 kg odsunięcia. No, czyli z danymi katalogowymi by się zgadzało. W drugą stronę, tu jest takie załamanie tej charakterystyki, czyli widać, coś się w tym filtrze dzieje. Ale weźmy, no można powiedzieć, też około 5 kHz. Czyli to pasmo 6 dB, minimum 4 i plus minus 4,5 kHz z katalogu się zgadza. Jak zejdziemy, mamy minus mniej więcej 80, czyli to jest rzędu 50 dB tłumienia poza pasmem. Częstotliwość środkowa wydaje się troszeczkę tutaj odsunięta. Tak jak mieliśmy w katalogu, to jest 450 plus minus 1,5 kHz. Więc w zupełności to się w tych parametrach trzyma. Także z tego pomiaru wyszło, że ten filtr ma odpowiednie parametry i do swoich urządzeń mogę go zastosować. Jako ciekawostkę przepnę tutaj, czego już nie widać. Podłączę bezpośrednio do filtru obciążenie 50 ohm z jednej i z drugiej strony. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał wykres w momencie, kiedy mamy totalne niedopasowanie do impedancji elementu. No i pomiar się dokonał. No co tu dużo będę mówił, no widać, jak zmieniła się charakterystyka, jak zmienił się wykres, poziomy. Tutaj oczywiście poziom odniesienia jest 0, tutaj nie ma tego 30-decybelowego tłumienia. Także no, wygląda to jak wygląda, czyli już wiemy, no i należało się tego spodziewać, że dopasowanie ma dosyć duże znaczenie w takich układach. I to tyle, co Wam chciałem pokazać. To jeden z przykładów, jak można wykorzystać
urządzenia pomiarowe. Akurat w tym momencie sparowane ze sobą generator i oscyloskop Siglenta. Oczywiście można te pomiary robić w zupełnie inny i prostszy sposób, o którym wspomniałem na początku, czyli za pomocą milivoltomierza radiowego, częstotliwości radiowych RF i generatora. Też możemy sobie tutaj rozrysować, aczkolwiek trwa to wtedy dłużej. Te pomiary są proste, dlatego takimi przewodami, kabelkami można było zrobić, gdyż tak jak powiedziałem, to jest prawie prąd stały. 450 kHz to są tutaj bardzo niskie częstotliwości i na nich można sobie tutaj różne kombinacje robić. Gdybyśmy już chcieli robić pomiary na troszeczkę wyższych częstotliwościach, już nie mówię o gigahercach, to oczywiście te elementy pomiarowe podłączenia byłyby zupełnie inne. W wielu wypadkach po prostu dużo droższe i już tutaj w tematach amatorskich praktycznie nieosiągalne. Aczkolwiek czasami można sobie radzić na różne sposoby, które może będę właśnie pokazywał, jak wykorzystać pewne tanie elementy do pomiarów bardziej zaawansowanych, godząc się na troszeczkę większą niedokładność, większe błędy pomiarowe. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że do czegoś Wam się przyda. Dziękuję za uwagę. Zapraszam również do oglądania kolejnych filmów, jakie na moim kanale będą się pojawiały. Do zobaczenia.